W końcu udało mi się wstać o normalnej porze. Jest godzina 7, większość rzeczy już ogarnąłem. Zrobiłem sobie już nawet śniadanie. Tym razem jajecznicę z czymś, co przypomina mortadellę, ale mortadellą nie jest. Nie wiem, na obrazku była szynka, więc to po prostu wziąłem. Najpiękniejszy widok z namiotu to nie Tiger, a bezchmurne niebo, bo to zwiastuje dobrą pogodę. A ja stwierdziłem, że zjem sobie w namiocie, ponieważ dookoła lata pełno muszek, nie dają kompletnie spokoju mi, więc to jest lepsza opcja na to, żeby sobie na spokojnie zjeść. A poza tym ten namiot ma jakąś taką wentylację, tutaj siateczkę, elegancko, także jest spoko. Plan jest taki, że może uda mi się stąd zwinąć przed godziną 9, a byłoby fajnie. Miałbym więcej czasu na jeżdżenie, choć i tak już zaczynam się kierować bardziej na Saharę, czyli kierunek Merzuga. Przeze mnie wyczekiwany jeden z takich kierunków, bo to tam występują te takie piaski saharyjskie. Merzuga też jest takim popularnym turystycznie miejscem, aczkolwiek myślę, że mi uda się gdzieś tam na spokojnie znaleźć takie miejsce na uboczu. Pewnie nocleg w kwaterze, z tego względu, że baterie mi zaczynają padać w niektórych urządzeniach. No to zaczynamy. Następny piękny dzień. Dziś do pokonania mam około niecałe 200 km, nawet bardziej, tak bym powiedział, 150. Wczoraj, jak tu jechałem, to zastanawiały mnie te kamienie. Co to jest? I teraz widzę, że to jest cmentarz. Pierwszy raz spotykam się z takim cmentarzem. Moja trasa wyglądała następująco. Moim zamiarem było dotarcie do miasta Arfud, jadąc najpierw drogą N12, a potem N13. Planowałem tam zrobić niezbędne zakupy, by następnie skręcić na drogę R702, zmierzając w kierunku miejscowości Tinaidat. Wędrując między tymi dwoma miejscowościami napotkałem na coś wyjątkowego, co odkryłem przypadkiem przeglądając mapy Google. Mowa o czymś naprawdę niezwykłym. O schodach wydających się prowadzić prosto do nieba, zlokalizowanych zaledwie 7 km od głównej trasy na środku pustkowia. To dziwaczne i rzadko spotykane zjawisko momentalnie przyciągnęło moją uwagę i wzbudziło ciekawość, by tam dotrzeć. Jednak zanim skierowałem swoje kroki ku tym tajemniczym schodom, najpierw odwiedziłem inną, również intrygującą atrakcję.
Jechałem dalej drogą N12 w kierunku Sili Masa, by zbadać zagadkową i fascynującą górę Jarra Medur, znaną również jako portugalskie więzienie. To kolejny punkt na mapie mojej solowej Odysei, którego historią chciałem się z wami podzielić. Wybrałem drogę, którą w sumie nie planowałem jechać. I teraz już się dziwię dlaczego, i teraz już wiem dlaczego nie chciałem nią jechać, planując trasę w Polsce, bo tu się jedzie przez dłuższy czas i naprawdę tu się nic nie dzieje. Podczas długich, monotonnych odcinków drogi doceniłem tempomat motocyklu. Czasem też dla zabawy puszczałem kierownicę, balansując ciałem. To jednak nie jest odpowiedzialne zachowanie i nie zachęcam do naśladowania. Zanim ktoś to skrytykuje, bo pewnie się tak zdarzy, to dopowiem, że każdy jest odpowiedzialny za swoje działania, a moje poszukiwanie rozrywki na drodze nie zawsze było bezpieczne. Alright. Moim następnym celem jest góra. Góra, którą droga prowadzi tam. Pokonując 73 km drogą N12, w pewnym momencie skręciłem w lewo, na szutrową ścieżkę, kierując się w stronę charakterystycznej góry, widocznej już na horyzoncie. Przed wjazdem w teren zmieniłem tryb jazdy na off-road i ruszyłem. Nie napotkałem tam żadnych drogowskazów, ale za to trasa była wyraźnie zaznaczona przez liczne ślady po pojazdach terenowych i motocyklach. One wskazały mi dokładnie, w którą stronę należy podążać. Jarra Medur, czyli Okrągła Góra, to formacja geologiczna o unikalnym kształcie podkowy, mieszcząca się w pobliżu miasta Sili Masa. Wznosi się na wysokość 50 metrów, obejmując powierzchnię około 50 hektarów. Swoją popularność zawdzięcza dzięki naturalnemu kształtowi krateru, który kiedyś pełni funkcję schronienia dla karawan podczas burz piaskowych. W XI wieku została zamieniona w fortecę z garnizonem wojskowym, prawdopodobnie dla ochrony pobliskiego miasta handlowego Sili Masa, słynącego z wybijania złotych monet, a także strategicznych szlaków handlowych na południe. Do dziś pozostał tutaj mur obronny o wysokości do 12 metrów, który zamykał jedyny otwór do doliny. Historyczne znaczenie Jarry Medur uzupełniają roczne rozdziały z jej przeszłości. Góra była wykorzystywana również jako więzienie dla niewolników z Afryki, którzy byli później transportowani do Portugalii, a jej skalne mury były świadkami ich cierpień i tęsknoty za wolnością. Znaczenie tego miejsca rozszerza się również na jego geologiczne i paleontologiczne bogactwo. Region ten z wapiennymi masami wznoszącymi się nad pustynią skrywa skamieniałości oraz różnorodne kamienie będące świadectwem przyszłości Ziemi. Lokalni mieszkańcy doceniają te naturalne skarby i sprzedają je też głównie turystom. Jarra Medur stała się również atrakcją turystyczną dzięki swojemu użyciu w filmach.
Od Mumii z 1999 roku do Spectre z serii o Jamesie Bondzie. Moim kolejnym miejscem, punktem na mapie jest pewna góra. Góra tak wielka i szeroka, że spokojnie fajną by imprezę tu zrobił, ale ta góra jest wyjątkowa. Powjeżdżając do niej, ona jest jakby zamknięta takim murem, z małym takim przesmykiem. A jak już wjedzie się tutaj na szczyt tej góry, bo jest taka możliwość, to rozprzestrzeniają się widoki na pustkowie, dosłownie na nic. Już powoli zaczynają się wydmy, takie piaskowe oraz śmieci. Podczas podróży motocyklem do obiektu, schody do nieba, przeoczyłem skręt, którego nie wskazała mi w porę nawigacja. Zorientowałem się o tym dopiero po około 25 km. Zdecydowałem się nie wracać, lecz kontynuować jazdę drogą N10 do Arashidi, a następnie skierować się drogą N13. Była to decyzja, której później żałowałem. Droga wiodła przez nudne, proste odcinki pod palącym słońcem, bez żadnych atrakcji oprócz znaku ostrzegającego o wielbłądach. Pojawił się też u mnie ból głowy, a brak cienia jeszcze pogorszył sytuację, gdyż nie miałem gdzie się schronić. W Arashidi znalazłem market, w którym zrobiłem zakupy, a następnie pojechałem drogą N13, która okazała się być bardziej interesująca. Niestety ból głowy nasilił się na tyle, że musiałem zatrzymać się i zażyć mocniejszej tabletki przeciwbólowej oraz wrócić do Arashidi. Tam położyłem się na trawniku pod drzewem, ale miejscowe dzieciaki nie dawały mi spokoju, prosząc natarczywie o pieniądze. Moja odmowa skutkowała nieprzyjemnymi reakcjami, tym też środkowym palcem wycelowany w moją stronę. Dlatego przemieściłem się około 500 metrów dalej i położyłem na ławce w cieniu. Podczas odpoczynku w nowym miejscu przy głównej drodze obserwowałem reakcje mijających mnie zagranicznych motocyklistów. Można było zauważyć, że europejski motocykl stoi z włączonymi światłami awaryjnymi, a ja leżę w nienaturalnej pozycji. Był to dla mnie swego rodzaju test reakcji ludzi. Nie spodziewałem się konkretnych działań, ale byłem ciekaw, czy któryś z turystów zatrzyma się, by zapytać, czy wszystko ze mną w porządku. Ostatecznie pomocną dłoń podał tylko jeden Marokańczyk. Zatrzymał się, aby zaoferować wsparcie, sugerując, że mogę odpocząć w pomieszczeniu roboczym pracowników pobliskiej stacji benzynowej. Przyniósł mi wtedy wodę, sok oraz ciastka i potem odszedł, nic nie mówiąc. I jego niespodziewana życzliwość sprawiła, że poczułem się wtedy, jakby był moim aniołem stróżem. Gdy ból głowy po kilku godzinach ustał, przemieściłem się do hotelu w tym mieście, kończąc przy tym swój dzień. Jestem już prawie że innym człowiekiem niż wczoraj. Wczoraj chwile słabości jednak mnie dopadły, ale już jest lepiej. W zasadzie 15 km do pierwszego celu.
A tym celem jest to, czego wczoraj nie zobaczyłem, czyli takie schody do nieba, które gdzieś przypadkiem pominąłem na trasie, ale widzę, że są z powrotem. Jeszcze zapytam, czy uda mi się tutaj w tym resorcie, co jestem, kupić dodatkową wodę, bo widziałem, że dzisiaj motocykliści z Hiszpanii, którzy tu byli, też kupywali tu na miejscu. Może mi też się uda, a jak nie, to do jakiegoś sklepu podjadę. A zatrzymałem się w miejscu, które możecie zobaczyć, czyli Ichn. Zapłaciłem za to 30 euro, czyli niedużo. It's good, thank you. And K is in the door. Yeah, thank you, bye. Swoją drogą bardzo sympatyczny gościu. Na tej stacji wczoraj się zatrzymałem i tutaj spałem, a wcześniej spałem tu na trawie. Moim dzisiejszym celem była Mercuga, ale zdecydowałem się na niewielką zmianę planów. Chciałem odwiedzić obiekt, schody prowadzące do nieba, które wczoraj ominąłem. Pomimo wczorajszego niepowodzenia postanowiłem spróbować tam dotrzeć. Przede mną było więc 109 km do przejechania, z czego około 7 prowadziło przez tereny piaszczyste. Tam jakiś się tworzy piaskowe tornado. Wow, to tutaj dopiero są widoki. Podróżując drogą z Arashidi w kierunku Mercugi, moją uwagę przykuła sceneria, która jakby znikąd wyłoniła się wśród rozległych przestrzeni Maroka. W sercu suchego krajobrazu, jak oaza spokoju i naturalnego piękna, pojawiły się zaskakujące gaje palmowe, tworząc malownicze kontrasty z otaczającą je pustynią. Podróż przez Maroko obfituje wiele wspaniałych miejsc, ale to właśnie dolina rzeki Diz jest jednym z tych lokalizacji, które zdecydowanie warto odwiedzić i doświadczyć na własnej skórze. Jest to niezwykła symbioza natury i ludzkiej działalności. Zaciekawiło mnie to miejsce, ten domek, wieża, nie wiem co to jest, z tego względu, że muszę kurczaka zjeść, którego wożę od wczoraj w kufrze motocyklowym. Jak byłem w hotelu, to miałem lodówkę, więc on mógł się schłodzić, ale wiem, że im dłużej on tam będzie, tym gorzej, a może tu uda mi się cienia złapać, choć trochę, żeby na słońcu nie jeść. Fajnie by było, ale nie wiem, czy to wejście będzie. Co to w ogóle jest? Chociaż nawet tutaj jest trochę cienia, więc i tak spoko. Bez kitu, albo tu do środka wejdę. Podczas tej podróży każde miejsce oferujące schronienie przed słońcem i temperaturą sięgającą około 35 stopni Celsjusza było dla mnie bezcenne. Na niektórych odcinkach dróg przez długie kilometry nie napotykałem niczego. Ten obiekt, choć wyglądał niepozornie, jak ruina jakiegoś domu, na satelitarnych mapach jawi się jako część czegoś większego. Niestety nie udało mi się znaleźć żadnych informacji na temat tego miejsca. Zatrzymałem się tam, aby przygotować posiłek z produktów kupionych wcześniej w markecie. Obserwując otoczenie, spędziłem tam około godziny, po czym ruszyłem w dalszą drogę.
niektóre miasta, jak zauważyłem, otoczone są właśnie jednym takim wielkim murem i całe jakby ludzie jakby żyją za tym murem. Pewnie są to jakieś wąskie uliczki. I tu mamy Faustroma. Ty, ale mi się skojarzyło. Motocykl był z Austrii, Suzuki Faustrom i kask Schuberta. Wiecie, o kogo mi chodzi? O gościa, którego spotkałem w Gruzji. Nie, to byłby zbyt duży przypadek. A może? Dobra. Skojarzyło mi się to z gościem, którego spotkałem jadąc na przełęcz Zekari Pass z Gruzji. Austriaka. Zapomniałem jego imienia, ale dosłownie ten sam motocykl, austriackie blachy i kask. Właśnie nie pamiętam, czy on miał taki kask, ale chyba miał Schuberta. Moje doświadczenie w jeździe motocyklem po piasku przed tą wyprawą było równe zeru, co przyznaję otwarcie. Dotąd nie miałem okazji jeździć po gęstych piaskach pustyni, a tym bardziej na motocyklu obładowanym bagażem. Wiedziałem jedynie teoretycznie, że kluczowe jest nieodpuszczanie gazu, utrzymywanie drugiego lub trzeciego biegu, stanie na podnóżkach w odpowiedniej pozycji, ugięte kolana, luźne trzymanie kierownicy, tułów lekko odchylony do tyłu. Jednak pozostał jeden problem. Brak praktyki, pewna blokada psychiczna, a do tego fakt, że byłem sam daleko od głównej drogi. Dlatego w niektórych miejscach wolałem jechać ostrożniej, pozostając na siedząco. Chyba lipa. Yeah. No, thanks.
kurwa, ciężka jest ta jazda po pustyni. Pozostało mi 5 km, ale wiecie co? Ja chyba odpuszczam tę zabawę. Z tego względu, że samemu nie chcę się tutaj wypieprzyć, a później się stąd jakoś podnosić, zwłaszcza, że tutaj te wydmy naprawdę nie kuszą zbytnio i tak wielokrotnie się teraz uratowałem nogami, więc chyba odpuszczam. Pierwszy raz odpuszczam tak z myślą o tym, że w trosce o siebie nie podejmę się tego, więc zawracam, bo ja nie mam takiego doświadczenia w jeździe po piasku, a już jest mi ciężko. No i jest słońce, wczoraj jeszcze mnie głowa bolała. Także ja wam tych schodów do nieba nie pokażę. Choć je już widzę na horyzoncie, to jednak się nie odważę pojechać dalej. Czasami nasze najwyższe ambicje prowadzą nas na ścieżki, które choć przejezdne, są trudne i ciężkie. Bez odpowiedniego doświadczenia takie drogi mogą okazać się niebezpieczne. W tych chwilach, kiedy nasz cel wydaje się niewyraźny i daleki, a intuicja szeptem radzi, aby zwolnić, warto jej posłuchać. To nie porażka, lecz mądrość wstrzymania się, zanim stracimy się całkowicie w labiryncie wyzwań. Wartość próby nie należy tylko w dotarciu na szczyt, ale również odwadze podjęcia wspinaczki i zdolności do zrozumienia, kiedy zatrzymać się, ocenić sytuację i spojrzeć na mapę życia z nowej perspektywy. Każde doświadczenie, nawet to nieudane, jest krokiem do przodu, budującym naszą historię sukcesu. Po zatankowaniu motocykla pracownik stacji zasugerował mi inną trasę do Mercugi niż ta, którą początkowo planowałem. Zamiast drogi N13 polecił mi nową, lepszą R702, co wymagało przejazdu przez miasto Erfurt. Niestety, nawigacja Osmand znów poprowadziła mnie nieco myląco, przez co na początku trochę się zgubiłem, ale ostatecznie znalazłem właściwą ścieżkę. Potem wydarzyło się coś, czego do dziś nie potrafię wyjaśnić. Hi! Gruzia! Yeah! I look your motorcycle. I saw you. I was changing the tires and I just saw the number plate. Hey, I know you. Wow! It's Unbelievable. wow! Wow! W życiu
Zdarzają się momenty nie do opisania słowami, a jednym z takich momentów było moje ponowne spotkanie z motocyklistą z Austrii w Maroku. Ostatnio widzieliśmy się rok temu w Gruzji, gdzie Krystian pomógł mi odnaleźć zgubione GoPro i odprowadził mnie kawałek drogą do Kutaisi. Następnie rozjechaliśmy się bez żadnych środków kontaktu, a jednak po roku przypadkiem spotkaliśmy się ponownie. To niesamowite. Planowałem dotrzeć do miasta Arfud już dzień wcześniej, lecz zatrzymałem się w Ar-Rashidi przez nagły ból głowy, rezygnując z dalszej jazdy. Dziś, rezygnując z ostatnich 5 km do obiektu Schody do nieba, posłuchałem swojej intuicji, by tam nie jechać. Co by się wydarzyło, gdybym jednak tam dotarł? Dodatkowo miałem w planach inną trasę do Mercugi, lecz pracownik stacji benzynowej zaproponował alternatywną, jego zdaniem lepszą, co skierowało mnie przez miasto. Zbieg okoliczności sprawił, że nasze drogi znów się połączyły. Pozostaje jedno pytanie. Czy spotkania i zdarzenia, które nas w życiu spotykają, są wyłącznie przypadkowe? Czy też mogą być wynikiem jakiegoś ukrytego porządku lub przeznaczenia? Krystian zatrzymał się w Arfud, aby wymienić opony. Kiedy opuszczałem stację benzynową, kierując się w stronę Mercugi, dostrzegł mnie i szybko do mnie dołączył. Na ten dzień miałem już zarezerwowany nocleg na brzegach Mercugi, gdzie też byłem wcześniej umówiony z pewną grupą motocyklistów z Polski. Krystian zdecydował się dołączyć do mnie i razem udaliśmy się do celu tego dnia. Gdy słońce zachodziło, na horyzoncie pojawiła się grupa motocyklistów z Polski, na których czekałem w umówionym miejscu. Planowałem spędzić z nimi jutrzejszy dzień na wycieczce objazdowej terenówkami po Saharze, a potem znów ruszyć w swoją stronę. Wieczór upłynął nam na wspólnych rozmowach, a potem na słuchaniu koncertu Berberów. Ci muzycy codziennie wieczorem i specjalnie dla turystów prezentowali swoją kulturę muzyczną. To już koniec 9. odcinka. Dzięki za obecność. W nadchodzących odcinkach nasze drogi z Krystianem na krótko się rozejdą, ale jak czas pokaże, szybko do siebie wrócimy. Każdy z nas oddzielnie wyruszy na fragment legendarnego rajdu Paryż-Dakar, gdzie każdy z nas napotka pewne trudności. Dlatego, decydując się na wspólny odcinek trasy Sidi Ali do Zagory, Krystian pokona aż 600 km tylko po to, by dołączyć do mnie. Jak sam stwierdził, widzowie tego kanału docenią tą trasę i widoki. Myślicie, że miał rację? Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, koniecznie kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Dzięki temu nie ominie Cię następna część.